the first of the classic trucks to take a stage win at the 2026 Dakar event. Gentlemen, please step forward for the members of the press and show them your medals. To jest news. Kamena Rally Team wygrała trzeci etap rajdu Dakar Classic. Trzeci etap rajdu Dakar Classic przeszedł do historii. Kamena Rally Team jako pierwszy team ciężarówkowy zdobyła cały stage. To jest bardzo wyjątkowa chwila w polskim motorsporcie i w ogóle w kategorii Dakar Classic, prawda? Dokładnie. Żadna inna ciężarówka wcześniej nie potrafiła wygrać etapu podczas Dakar Classic. Osiągnęli to jako pierwsi, ale to tak naprawdę jest efekt solidnej pracy i równej jazdy przez cały dzień. Załoga w składzie Tomasz Białkowski, Darek Baśkiewicz i Adam Grodzki popisali się tutaj strategią i doskonałą precyzją. Trasa była wymagająca, 573 km, teren zróżnicowany, ale tak naprawdę, jak to oni sami podkreślają, głównym kluczem do tego sukcesu była dobra współpraca od samego startu do samej mety. A najlepsze jest to, że do ostatniej chwili nie byli świadomi tego, co udało im się osiągnąć, co zresztą usłyszycie w nagraniu, które zaraz puścimy. Koniec stage'u trzeciego, 3 odcinki, 100, 100 i 40 km. Cały czas te próby takie, no Darek wie, on wam powie jakie. No już się dobrze w tym czuję, poszło nam super. 2 razy drugie miejsce i raz 7 albo 8. Więc bardzo zadowoleni. Za dużo punktów nie nazbieraliśmy, zobaczymy czy powiększymy przewagę i jak to wyjdzie w tabeli, ale jesteśmy bardzo zadowoleni, nie było przygód. Troszkę tam jedna opona nam coś jest podejrzana, ale sprawdzimy już to na miejscu. Koniec stage'u trzeciego, dziś ewidentnie nasz dzień, na 3 odcinki. Na pierwszym odcinku byliśmy na drugiej pozycji w generalce, na drugim odcinku na drugiej pozycji, na trzecim odcinku trochę nam nie poszło i spadliśmy na 7. pozycję w generalce, co daje nam bardzo dużą przewagę dziś nad kolejną ciężarówką. Z tego co widziałem, to jest około 600 punktów, więc jest bardzo dobrze, bardzo się cieszymy, bo na pewno w generalce nawet awansowaliśmy. A jak to wyglądało z perspektywy Karola? Posłuchajcie. Kamena wyjechała na 4. odcinek rajdu Dakar, a my żegnamy Alaę wspaniałymi wspomnieniami, bo to tutaj pierwszy raz polska ciężarówka i pierwszy raz w historii rajdu Dakar zdobyła pierwszą pozycję w generalce w klasie Classic, ale też nigdy wcześniej ciężarówka w ogóle nie wygrała z samochodami osobowymi w żadnej innej kategorii. Także wspaniałe wspomnienia zostają w Ala. Pakujemy cały dobytek i śmigamy na kolejną destynację. Trzymajcie za nas kciuki. Ogromne gratulacje. No, my bardzo cieszymy się, że mogliśmy podzielić się z Wami tą informacją, prawda? Ale tak dla porządku jeszcze pokażmy, jak wyglądają tabele po stage'u trzecim. Tak jak mówiliśmy, Kamena w stage'u 3 jest na miejscu pierwszym, w klasyfikacji generalnej miejsce 11, no i powiększyli swoją różnicę między ciężarówką na kolejnym miejscu. Dokładnie, wciąż są najlepszym samochodem ciężarowym podczas rajdu Dakar Classic. Tak jest, gratulujemy bardzo. Nawiązując do sukcesu Kameny, jeśli spojrzymy na historię, mamy kilku ludzi, którzy wręcz sprywatyzowali sobie podium. Absolutnie. Nawet patrząc na kategorię samochodów ciężarowych, mieliśmy legendarne starcia narodowe. Z jednej strony Kalle Leo Price startujący na Tatrze. Dokładnie, w końcu nazywano go Monsieur Dakar, zanim to określenie stało się w ogóle modne. No w końcu osiągnął tym samochodem 6 zwycięstw w Dakarze. Ale potem pojawił się car i pozamiatał. Władimir Czagin. Dokładnie, 7 zwycięstw samym tylko Kamazem. To on stworzył potęgę tej marki. Przez lata kibice zastanawiali się nie kto wygra, tylko który Kamaz będzie pierwszy na mecie. No i nie zapominajmy o klanie Derojów. Jan, o którym już wspominaliśmy, i Gerard. Oni zawsze byli tą solą w oku dla reszty stawki, bo potrafili przełamać każdą dominację swoją holenderską fantazją. I teraz Kamena Rally Team w swoim DAF-ie dołącza do tego grona legend rajdu Dakar.
Raid Dakar to przede wszystkim współpraca ponad podziałami narodowymi, drużynowymi. Rywalizacja to jedno, a pomaganie innym to drugie. I najlepszym przykładem tego ducha Dakaru, tego ducha fair play jest Konrad Dąbrowski, motocyklista, który na trasie był świadkiem wypadku i pomógł innemu zawodnikowi, poświęcając swój czas na stage'u. A unikatową rozmowę z nim przeprowadził Karol. Jak wrażenia po stage'u? No etap był na większej części w sumie całkiem dobrze mi się jechało. Jechałem dobrym tempem, no tylko że przez to, co się wydarzyło wczoraj, startowałem z 23 pozycji. Już na 18 kilometrze jechałem w kurzu zawodnika przed sobą i tak naprawdę to wyprzedziłem go dopiero po 105 kilometrze, jakoś tak. No bo się nie dało przebić przez kurz. Później doganiałem następnych zawodników i w kurzu popełniłem błąd nawigacyjny, na którym straciłem dużo czasu. No i później znowu goniłem, wyprzedzałem ludzi, którzy skorzystali na tym, że popełniłem ten błąd i tak dalej. I w końcu dojechałem do zawodnika, który wywrócił się przede mną. Cały był zakrwawiony. Wyglądało, że ma wstrząsienie mózgu, próbował podnosić motor, przewracał się z nim i tak dalej. No więc zostałem z nim, czekałem na helikopter i na tym też wygląda na to, że straciłem czas, bo generalnie organizator oddaje całość, ale ja nie wcisnąłem stając zielonego guzika, bo w ogóle trochę byłem w szoku, on wywrócił się przede mną. Nie wiedziałem, czy w ogóle jest mu potrzebna pomoc, potem zobaczyłem krew, więc no stanąłem, nie wcisnąłem tego guzika, oni powiedzieli teraz, że nie są w stanie mi oddać co do sekundy tego czasu, nie wiedzą ile dokładnie stałem. Jestem za zawodnikami, od których wiem, że byłem szybszy w tym miejscu, więc no niestety ciężki dzień, nie do końca tak jak powinno być, ale daję jeszcze całe szczęście 9 etapów, więc jeszcze parę rzeczy mogę zrobić lepiej. Dzisiejszy odcinek jest nieco krótszy niż zwykle, ale spowodowane jest to m.in. tym, że Kamena osiągnęła tak duży sukces, że chcieliśmy się na tym przede wszystkim skupić. Dokładnie, a dzisiaj Kamena rozpoczyna odcinek maratoński, gdzie będą spali na pustyni odcięcie swojej załogi. Ale jakieś materiały, mimo że jest ciężki kontakt z nimi, na pewno jakieś na jutro przygotujemy. Pamiętajcie subskrybować nasz kanał, żeby być na bieżąco z dokonaniami Kameny. No i zostawiajcie łapki w górę, aby ten film był wyżej pozycjonowany i jeszcze więcej osób mogło oglądać doskonały start naszego polskiego teamu. A my na Was czekamy już jutro o godzinie 19. Do zobaczenia. Do zobaczenia.